W 1989 roku Tomasz i Barbara Sadowscy założyli tu bardzo niedaleko pierwszy dom Barki we Władysławowie, gdzie obydwoje państwo Sadowscy są psychologami, pracowali w poprawczakach, w więzieniach, w zakładach psychiatrycznych. Wydzierżawili od gminy budynek po byłej szkole i zamieszkali jak rodzina właśnie z takimi osobami, które były po zakładach poprawczych, w więzieniach i po szpitalach psychiatrycznych. No to pokierowali mną ludzie, no. Bo odbyło się walne zebranie, wybrali mnie tutaj na wiceprezesa, na to wszystko. W moich planach jest zrobienie z tego miejsca pierwszego w Polsce, o ile mi wiadomo, przedsiębiorstwa. Stawiam na szali swoją rękę, że 99%, jeżeli usłyszy Panie, ja jestem na ulicy, to od razu podziękuję. Moim planem jest to, że osoby, które tu mieszkają, od razu tutaj pracują. Sami na siebie, bo kolejna spółdzielnia czy kolejny jakiś warsztat, który tutaj powstanie, stowarzyszenie udziela terenu, a ludzie pracują sami na siebie. Kompletnie nic się nie działo. Na dzień dzisiejszy jakby nie było. Jest tu schronisko dla zwierząt. Została otwarta już jedna spółdzielnia, perspektywy na otwarcie na drugą spółdzielnię, czyli po prostu no, coś się dzieje się dużo. Ja mieszkam w takim domu, gdzie nas jest ponad 20 osób i tu wszyscy pracujemy na rzecz domu. Robimy to, co każdy robi we własnym domu, także... To znaczy był krótki okres, pracowałem tutaj w Michorzewie, ale to była praca na umowę zlecenie, na 1,5 miesiąca, no tak to ogólnie tutaj na terenie pomagam. Przez alkohol. Zacząłem dużo pić, straciłem pracę, mieszkanie. To znaczy troszeczkę sprawy rodzinne spowodowały to, że stałem się bezdomnym. Po prostu opuściłem dom z własnej woli. Z własnej, nieprzymuszonej woli. W związku z tym, że mój brat również przybywał już od ponad 10 lat, bo już w sumie 15-16 lat jest w Barce. Dowiedziawszy się o tym, gdzie przebywa, momentalnie no, ściągnął mnie tutaj, nie? Do Barki. Ja zostałem bezdomnym w Holandii, to było zeszłego roku. I nie tak jak większość przez alkohol albo coś tam, ja przez narkotyki. W Polsce nie jestem bezdomnym. Mam dom, moja mama mieszka w Radomiu, bo ja pochodzę z Radomia. Bezdomnym za to byłem z własnej woli na emigracji w Irlandii. Ja przyjechałem tutaj generalnie na terapię, żeby z powrotem wrócić do Irlandii i tam dalej pracować. No i przyleciałem tutaj w listopadzie 2012 roku. Na terapii jeszcze nie byłem. No i od 2012 roku nie piję. Ogólnie byłem 8 lat na ulicy. Było różnie. Czasami udawało się zarobić jakieś pieniądze przy jakichś tam pracach u rolników i gospodarzy, różnie. Było mieszkanie. Skoro nie było mieszkania, było różnie. Były dworce, były kanały, spanie na korytarzach, na klatkach schodowych. Rano gdzieś tam do sióstr się szło, ewentualnie jakieś kanapki były, czy u braci Albertów. No, była, więc jedzenie jakie było dobre, można było przeżyć po prostu. Nie było problemu. Właśnie chodziło od domu do domu, spało się w samochodzie. No jakoś sobie radziłem. Przyjazd tutaj bardzo dużo mi dał, doszedłem do siebie. Bardzo dobre miejsce i myślę, że jakby było więcej takich miejsc jak tutaj w Posadówku, to byłoby dobrze bezdomnym. Tak jak kolega powiedział, są dwa rodzaje bezdomności. No, są ludzie, którzy są bezdomni i widać tych ludzi na kilometr, że on jest bezdomnym, jest nieogolony, jest po prostu brudny, zaniedbany i tak dalej. Ja raczej w bezdomności w Krakowie, jak byłem, tam jest 4 placówki, które można było iść się wykąpać, gdzie dano maszynki do golenia, więc ktoś, kto chciał dbać o higienę osobistą, o wygląd zewnętrzny, nie było problemu. Jak ktoś oko zmrużył, policja wypraszała, wyrzucała, nie patrzyła, że jest minus 20 stopni. To były inne czasy, to były lata, początek 2000,
Bo jednak dzisiaj służby niektóre po prostu dbają o to, jeżdżą, sprawdzają, gdzie mieszkają bezdomni, starają się ich z tego spania w tych warunkach, w jakich są, wyciągnąć, żeby nie zamarzli i tak dalej. Miałem wiele, powiem, mieszkanie, wszystko, kobietę i w pewnym momencie wszystko się zepsuło. A odczucia jakie mam, no nauczyło mnie to wiele po prostu, będąc na ulicy, co można mieć, a jak szybko to można stracić. I co mnie nauczyło, żeby jednak dążyć w tym życiu do czegoś, mieć coś, jaki to jest plan, pracować, mieć tam dom, znowu kobietę, jak życie tam da, bo była mi nie chce zaufać już. No i nie wracać do tego, co mnie spotkało na przykład. Nauczyło pokory, nauczyło zaufania do drugiej osoby. Bezdomnemu szybciej pomoże, aniżeli ten, który mógłby pomóc. Żyjemy w takiej cudownej dobie, gdzie 90 parę procent społeczności żyje na kredyt. Ci ludzie, którzy teraz myślą, że ich to nigdy nie spotka, tak naprawdę za kilka miesięcy mogą zawitać w nasze progi tutaj. I jednego, czego bym oczekiwał od społeczeństwa, to jest empatia. Tylko i wyłącznie, bo niech tylko pomyśli, a co by było, gdybym ja był na jego miejscu.